Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku z serii PackDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak stworzyć wizualizację w projekcie EcoStruxure Machine Expert. W projekcie EcoStruxure Machine Expert istnieje możliwość dodania wizualizacji, która ma służyć jako interfejs graficzny pomiędzy użytkownikiem a aplikacją. Dzięki niej możemy w łatwy i intuicyjny sposób zmieniać i obserwować wartości zmiennych, zarządzając w ten sposób całym procesem zawartym w projekcie. Wizualizacja stworzona w obrębie projektu EcoStruxure Machine Expert służy przede wszystkim do symulacji procesu na etapie jego projektowania, dzięki czemu można przetestować zaimplementowaną logikę sterującą. Projektowanie wizualizacji polega na dodawaniu obiektów do poszczególnych ekranów, definiowaniu ich funkcji, przypisywaniu zmiennych oraz konfiguracji innych właściwości, np. kształtu czy koloru. Projekty przykładowe i szablony domyślnie zawierają kilka gotowych ekranów. Za ich pomocą można obsłużyć wszystkie funkcjonalności zawarte w domyślnym programie sterującym, a dodatkowo wizualizacja automatycznie adaptuje się do zmian wartości istniejących parametrów. Aby dodać ekran wizualizacji, w drzewie narzędzi najeżdżamy kursorem na obiekt Application, klikamy zielony przycisk z plusem i wybieramy Visualization. Nadajemy nazwę i klikamy Add. Otwiera się obszar roboczy ekranu. Jednocześnie do drzewa dodany został Visualization Manager. Dzięki niemu możemy m.in. zmienić styl obiektów wizualizacji, wybrać jej język, zdefiniować skróty klawiszowe i określić poziomy dostępu. Po przyciśnięciu zielonego przycisku z plusem przy Visualization Managerze możemy dodać obiekty Web Visualization i Remote Target Visualization. Obiekt Web Visualization służy do uruchamiania wizualizacji w przeglądarce internetowej. W jego ustawieniach określa się m.in. ekran startowy wizualizacji i częstotliwość odświeżania ekranów. Z kolei Remote Target Visualization pozwala na wyświetlanie wizualizacji na podłączonym panelu operatorskim. Wróćmy do naszego ekranu. Po prawej stronie mamy do dyspozycji Toolbox podzielony na kategorie. Zawiera on obiekty, które możemy umieścić na ekranie. Obiekty dodaje się przeciągając je z Toolboxa na obszar roboczy. Konfigurację ustawień przedstawię na przykładzie przycisku. Kiedy obiekt jest zaznaczony, po prawej stronie nad Toolboxem wyświetlają się jego właściwości. Najpierw przypiszemy przyciskowi funkcję. W tym celu rozwijamy sekcję Input Configuration. W wierszach On Mouse Up i On Mouse Down możemy skonfigurować akcję, która wykona się odpowiednio po naciśnięciu i zwolnieniu lewego przycisku myszy na naszym obiekcie. Do wyboru mamy na przykład otwarcie i zamknięcie okna dialogowego, przełączenie się na inny ekran wizualizacji, wykonanie określonej komendy, takiej jak stworzenie lub usunięcie receptury oraz zapis danych do pliku. W sekcji Toggle możemy wybrać zmienną boolowską, której wartość będzie zmieniała się po naciśnięciu przycisku. Zmienna w sekcji Tab będzie zmieniała swoją wartość tylko na czas trzymania wciśniętego przycisku. W wierszu Invisible sekcji State Variables możemy ustawić przycisk jako niewidoczny, jeśli wybrana przez nas zmienna będzie w stanie niskim lub wysokim. W sekcji Text Variable ustala się zmienną, której wartość będzie wyświetlana na przycisku w formie tekstu. Jeśli wśród ustawień nie widzimy interesującej nas właściwości, możemy zaznaczyć checkbox Advanced. Wtedy pojawia się więcej opcji do skonfigurowania. W Toolboxie dostępne są jeszcze m.in. listy rozwijane, paski przewijania, suwaki, listy wyboru, lampki, liczniki czy diagramy. Ciekawym i często wykorzystywanym obiektem jest frame. Frame'y dają możliwość umieszczenia ekranu w ekranie. Jeśli chcemy wykorzystywać frame'y, powinniśmy stworzyć grupę obiektów na osobnych ekranach dotyczące różnych zagadnień. Przykładowo, na jednym ekranie umieszczamy przyciski służące do sterowania maszyną, na drugim schemat maszyny, aby symulować jej ruch, a na trzecim diagnostykę.
Następnie na ekranie głównym umieszczamy frame'y, do których podpinamy wcześniej utworzone ekrany. W ten sposób możemy powielać grupy obiektów bez konieczności ich kopiowania. We wstępie wspomniałam o gotowych ekranach zawartych w szablonach i projektach przykładowych. Projekt z szablonu lub projekt przykładowy możemy otworzyć klikając New Project, a następnie odpowiednio From Project Template lub From Example. Wybierzmy projekt przykładowy Multibelt. Gotowe ekrany wizualizacji znajdziemy w drzewie narzędzi, rozwijając Application, Multibelt Module Example i Visualization. Tutaj znajduje się ekran główny. W poszczególnych folderach dostępne są inne ekrany, takie, które wykorzystuje się w formie frame'ów oznaczone FR oraz podstawowe oznaczone VIS. Ekrany z folderów Examples, Frames Project i Windows znajdziemy również w projekcie z szablonu. Dodatkowo mamy do dyspozycji gotowe frame'y zawarte w bibliotekach. Możemy dodać je do naszych ekranów z zakładek Toolboxa TPL, MTBM i AXM. Aby uruchomić wizualizację, musimy najpierw zalogować się do kontrolera. Jeśli wcześniej skonfigurowaliśmy obiekt Remote Target Visualization, możemy pracować z wizualizacją na panelu operatorskim. Jeśli dodaliśmy obiekt Web Visualization, możemy otworzyć wizualizację w przeglądarce internetowej. Aby to zrobić, musimy wpisać w pasku adresu przeglądarki adres IP kontrolera, dwukropek i port, a następnie podać login i hasło użytkownika, jeśli dostęp do kontrolera jest zabezpieczony. Wizualizację można używać również w oprogramowaniu Machine Expert Logic Builder. Wystarczy kliknąć dwukrotnie na wybrany ekran w drzewie narzędzi. Kiedy jesteśmy w trybie online, wszystkie obiekty wizualizacji są aktywne. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak zaimplementować i skonfigurować w projekcie EcoStruxure Machine Expert obiekt Trace służący do śledzenia wartości zmiennych.